Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Jeśli myślę o najtańszym radiotelefonie, przychodzi mi na myśl Baofeng. O, tutaj jeden ze starszych modeli Baofeng UV82. Obecnie mamy kilka złotych tańszy, czyli Baofeng UV5R. Bardziej kanciasta obudowa, mniej plastiku, mniej pieniędzy. Można powiedzieć, że taniej się nie da. A jednak za cenę UV5 możemy dostać dwa takie, czyli Baofengi BF888S. Tym radiotelefonem odbierzemy transmisję SSTV, połączymy się na FM-ie kilka kilometrów dalej, a nawet odpalimy przemienniki, które poprawią nasze zasięgi o dziesiątki kilometrów. No to wiecie, co będzie w odcinku. Zapraszam. Jak zamówicie sobie Baofenga z Chin, przyjdzie za kilka dni. W zależności od opcji, jaką znajdziecie, możecie trafić na dodatkowe gratisy. Wybór ofert na AliExpressie naprawdę jest ogromny i trzeba mieć nieraz trochę szczęścia. A ja Wam pokażę, co upolowałem w tym pudełku. Instrukcja wiadomo, tutaj mamy nasze radyjko, nawet w 2 sztukach. Parami zawsze wychodzi taniej. No i co my tu jeszcze mamy? Ładowarkę. Ja wziąłem sobie najtańszą opcję na USB. Ładowarka do telefonu zawsze się nosi, a nawet stwierdziłem, że mniej miejsca będzie zajmować. Tu mamy kocie ogonki, czyli nasze podstawowe antenki, ale spokojnie możemy tu wkręcić inną antenę na 70 cm, byleby gwint był SMA-F. No i tu wiadomo, szpiegowskie słuchaweczki, jeśli chcemy pracować w konspiracji albo zaszpanować przed kolegami. Dalej mamy klipsy. Super sprawa, żeby sobie wpiąć radyjko do troka albo do paska. No i sznureczek, jak będziemy trzymać gdzieś radio na wysokości, by nam nie wypadło z ręki. Po zakupie radia nie zalecam jeszcze jego używania. Pierwszą rzeczą, co musicie zrobić, to zaopatrzyć się w kabelek do oprogramowania Baofengów. Ten kabelek jest uniwersalny, pasuje do wszystkich modelów. Możecie go kupić również z radiem albo osobno. Możemy pożyczyć od znajomego, pójść do klubu krótkowalarskiego i tam na pewno nam pomogą go nawet zaprogramować. On jest dość specyficzny, bo w środku ma taki układzik scalony i myślę, że nie ma sensu kombinować i robić go od podstaw i chyba taniej skupić. No też w zależności za ile go znajdziecie, tak? Polecam szukanie najtańszych. Jakościowo wszystko to samo. Dobra, odpalmy komputer. W przeglądarce wpiszmy oficjalną stronę producenta, czyli baofengradio.com. No i po załadowaniu strony szukamy sekcji pobierz, czyli download, a tu będzie przedostatnia. Klikamy. No i mamy wszystkie modele, w tym naszą BF888 i tam nawet jak wejdziemy, to producent przygotował specjalny soft dla niej, ale tak sobie myślę, że nie ma sensu go instalować, bo lepiej być uniwersalnym, a nawet sam producent na dole poleca taki kombajn do wszystkich radiotelefonów. No to pójdźmy za jego sugestią i nauczmy się czegoś więcej. No to jesteśmy na oficjalnej stronie naszego kombajnu. Tu mamy kilka wersji dla Linuxa, Maca, Windowsa. No to wybierzmy tego nieszczęśliwego Windowsa. No i mniej więcej na środku strony będzie link do ostatnio zbudowanej wersji. No to pobierzmy, skoro ostatnia, najnowsza. Stronka nie jest jakoś super piękna. Ja tu będę miał wersję z 17 stycznia. Mam nadzieję, że u Was będzie nowsza. No to szukamy takiego pliku z napisem installer z końcówką exe i pobieramy. To, co nam się tak radośnie pobrało, klikamy, instalujemy. Kto jest z pokolenia Windowsowego Generation Next, klika dalej, bez czytania. To jest bardziej ciekaw, może to sobie poczytać. No i jak wszystko się udało, uruchamiamy nasz uniwersalny program do obsługi wszystkiego. Program zainstalowany.
Nam brakuje jeszcze driverów do kabelka, więc cofnijmy się na stronę producenta. Próbujmy pobrać sterowniki do kabla. Niestety producent mówi, że dzisiaj się nie da, więc przechodzimy do planu B. Pobierzemy instrukcję użytkownika wraz z driverami do kabla. To, co nam się pobrało, rozpakowujemy. Instrukcję użytkownika oczywiście pomijamy. Szukamy pliku kabel driver i go uruchamiamy. Instalacja oczywiście u mnie zakończy się błędem. Już tłumaczę, co tu się stało i jak to obejść. No to ten kabelek do programowania radia, który pożyczyliśmy od kolegi albo z klubu krótkofalarskiego, wpinamy z łączem Kenwood do radia, a druga końcóweczka USB do komputera. Tego nam brakowało. No i teraz jak spróbujemy drugi raz zainstalować te sterowniki do kabla, efekt będzie bardziej spektakularny. Dostaniemy komunikat o informacji, iż operacja przebiegła pomyślnie. Teraz zostaje nam tylko rozwikłać zagadkę, na którym porcie USB nasz kabelek jest widoczny. Naciskamy na klawiaturze klawisz Windowsa i R albo Start uruchom. Wpisujemy dev mg.mt.msc. Szukamy sekcji porty COM i LPT. Następnie rozwijamy tą sekcję i tutaj widzimy nasz dodatkowy port USB. Ale żeby się upewnić, najlepiej wyciągnąć kabelek USB, wpiąć go ponownie i ten, który się pojawi, pod tym numerkiem mamy nasze radyjko. Skoro wiemy to, klikamy radiostacja, pobiec z radia albo klawisz Alt-D, wybieramy port, u mnie to będzie COM11, producent, czyli Baofeng, model 888 i klikamy OK. Jeśli wszystko dobrze pozgadywaliśmy, program wchłonie nam całą konfigurację radia do siebie i o zgrozo oczom ujawnią nam się dziwne częstotliwości, których używanie bez przeprogramowania z pewnością sprowadziłoby do naszego domu policję. My działamy w ramach służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, mamy na to papiery, więc korzystajmy z częstotliwości przydzielonej specjalnie dla nas, czyli 430 do 440 MHz. Oczywiście na tych częstotliwościach wykorzystujemy znak wywoławczy, który dostaliśmy w pozwoleniu radiowym, a jeśli Ty też chciałbyś używać własnego znaku wywoławczego, wystarczy wykupić pozwolenie radiowe, wpisz w przeglądarce UKE, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej, pozwolenie amatorskie, na stronie bip.uke.gov.pl pozwolenie amatorskie, mamy wszystko pięknie wyjaśnione, czyli wystarczy nam posiadać aktualne świadectwo operatora urządzeń radiowych. To jest prosty egzamin. Całą wiedzę wchłoniesz w kilka dni, potem będziesz mógł sobie wybrać znak wywoławczy i szaleć na pasmach. Mamy pozwolenie radiowe kategorii pierwszej dla osób, które skończyły 15 lat oraz pozwolenie radiowe kategorii trzeciej dla osób, które skończyły 13 lat. Więc jeśli masz kilka 15 albo 13 w swoim wieku, na pewno się Tobie uda. A jeśli jeszcze po drodze zdałeś egzamin teoretyczny na prawo jazdy, to już niczym się nie przejmuj, na pewno sobie poradzisz. Tak też każdy 13-latek w naszym kraju może od Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzyskać pozwolenie radiowe, co myślę jest niewątpliwą frajdą. A widzimy tutaj, że w pozwoleniu kategorii trzeciej mamy tu interesujące nas pasmo, czyli od 430 MHz do 440 MHz, czyli to, co tu właśnie będziemy programować. No to na początku czyścimy ten cały syf, zaznaczamy wszystkie wiersze i klikamy wytnij. No i dopiszmy naszą pierwszą częstotliwość. Niech to będzie częstotliwość taka ogólna, wywoławcza na pasmo 70 cm. Dokładnie jest to 433,500 MHz. Ona służy też w łączności kryzysowej Encom, więc jak się coś będzie działo, to od razu będziecie mieli tą częstotliwość. W trybie wybierzemy sobie Narrow FM, czyli nie rozpychamy się na pasmach, używamy tyle, ile jest nam potrzebne do łączności fonicznej. Dajmy innym też pracować. Moc wiadomo, weźmy najwięcej, ile fabryka dała, czyli 5 W. No i tak delikatnie w dół będziemy schodzić o 12,5 kHz, aż dojdziemy do pasma 433,400 MHz. Tam sugerowana jest transmisja SSTV. 12,5 kHz to są takie nasze kanały, o które się przesuwamy według zaleceń bandplanu, czyli takiej światowej rozpiski, jaką modulację na jakich częstotliwościach używać. My w tym Baofengu 888 mamy modulację FM.
więc pasma od 433,500 do 433,400 z krokiem o 12,5 kHz świetnie się do tego nadają. Ja tu sobie wiersze po prostu kopiuję i uzupełniam. Przyspieszymy troszeczkę filmik, żeby Was nie zanudzać. A kiedy wszystko będzie już gotowe, w pozycji 10 wpiszemy nasz pierwszy przemiennik. Najbardziej popularny jest chyba przemiennik na Świętym Krzyżu, gdzie sięga nawet swoim zasięgiem pod Warszawę. No to wpisujemy częstotliwość. Przemiennika będziemy słuchać na częstotliwości 468,725 MHz. Jego ton otwarcia to 88,5 Hz. Na przemienniku musimy mieć Narrow FM, inaczej przemiennik nas wyrzuci, czyli tryb, opcja NFM, a żeby móc do niego nadawać, ustawiamy przesunięcie na minusie o 7,6 MHz. Oczywiście póki nie dostaniecie pozwolenia radiowego do UK, nie nadajemy nic z tego radyjka, inaczej w waszym domu może zjawić się policja, a wasza lokalizacja jest bardzo łatwa do ustalenia, nawet kilka tygodni do tyłu. Dobra, wysyłamy do radia, czyli radiostacja, Upload to Radio, naciskamy OK i owoc naszej ciężkiej pracy zostanie załadowany, czyli ustaliliśmy 10 kanałów, od 11 do 16 kanału nieustalone, czyli puste. A jeśli po uruchomieniu radia usłyszymy chiński dźwięk, wybieramy kanał numer 15, naciskamy z lewej strony pierwszy i drugi przycisk i włączamy radyjko. Wersja językowa zmieni się z chińskiej na angielski, a jeśli chcemy odwrotnie, trzeba czynność powtórzyć i będziemy mieli z powrotem chiński. Tak możemy komuś zrobić kawał. Możemy oczywiście wyłączyć te komunikaty głosowe, a numery kanałów odczytywać na pokrętle. Jeżeli chcemy wyłączyć albo włączyć dźwiękową informację, jaki to jest kanał, przechodzimy na kanał 10, wyłączamy radio i podczas włączania znowu naciskamy pierwszy i drugi przycisk. Komunikaty głosowe będą wyłączone, a podczas chodzenia po kanałach usłyszymy tylko lekki pik. Oczywiście ponowne włączenie na kanale 10 i przytrzymanie dwóch przycisków po lewej stronie odwróci nam sytuację. Ten lekki pis na kanale 16 oznacza, że tego kanału nie zaprogramowaliśmy, co faktycznie jest prawdą. Niemniej jednak pod kanałem 16 kryje się też dodatkowa funkcja, a przytrzymanie dwóch klawiszów po lewej stronie, czyli pierwszego i drugiego podczas włączania radia, włączy nam funkcję skanowania, czyli radyjko będzie migać nam zieloną diodą, wesoło skacząc po kanałach, które wcześniej zaprogramowaliśmy. Jak natrafi na transmisję, zatrzyma się na chwilę. My niestety nie będziemy wiedzieć, który to kanał, ale ręcznie przechodząc kanałami będziemy mogli ustalić tą transmisję i dokładnie sprecyzować, na jakiej częstotliwości ona się odbywa. A operacja odwrotna, czyli włączenie radia i przytrzymanie dwóch przycisków po lewej stronie, z powrotem nawróci do zaprogramowanego kanału 16. No w naszym przypadku do pisku, czyli informacji, że go nie zaprogramowaliśmy. Bardzo dziękuję za odcinek, za to, że dotrwaliście do końca. Ja bardzo się cieszę móc pochwalić się z Wami swoim odkryciem, czyli najbardziej budżetowego z budżetowych radiotelefonów. Myślę, że w tej cenie, po której go sprzedają w Chinach, nawet nie szkoda jest zgubić albo zniszczyć. A nie oszukujmy się, czegoś takiego nie złożymy w tej cenie, a tu jeszcze mamy ogniwa i to wyjonowe za darmo. Oczywiście możemy poeksperymentować z innymi antenami. Jeśli chodzi o zarzut, że nie wiemy, na którym kanale pracujemy, chyba najlepiej jest po zaprogramowaniu sobie spisać te wszystkie częstotliwości albo przemienniki na kartce, który przemiennik któremu kanałowi odpowiada albo która częstotliwość, no i tak będziemy mieli nad tym kontrolę. Pozdrawiam wszystkich operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Bardzo dziękuję za lajki, komentarze pod filmem, przesyłanie filmu dalej. Jak z pewnością wiecie, pomaga to filmowi zajść troszeczkę wyżej i docierać z naszą pasją i hobby do szerszego grona ludzi. Kto wie, może spotkamy się na pasmach.